Cześć, witam Was na kanale Walizka i Aparat. Tym razem jesteśmy w Szczecinie, a dokładnie na Wałach Chrobrego. Wały Chrobrego rozciągają się tutaj na 500 metrów. Z tej strony widzimy Odrę i nowo powstałe Muzeum Morskie, a tutaj zaraz za mną jest Muzeum Narodowe. W pobliżu znajdziemy tu również Wyższą Szkołę Morską, Teatr Współczesny oraz Urząd Wojewódzki, znajdujący się w zabytkowym budynku z początku XX wieku. Jak już wspomniałam, na przeciwnym brzegu Odry Zachodniej widać stąd Morskie Centrum Nauki. Mieści się ono w budynku, którego kształt przypomina statek. W środku znajduje się tam interaktywna wystawa, doskonałe planetarium, a na dachu budynku mamy taras widokowy. Na drugą stronę Odry Zachodniej można przejść mostem długim. Właśnie tym mostem przejdziemy na szczecińską Łasztownię. W ostatnich latach Łasztownia staje się coraz przyjemniejszym miejscem do zwiedzania i spacerów. A teraz odwiedzimy nowo otwarte Centrum Nauki Morskiej. W centrum znajduje się 5 stref tematycznych, liczne eksponaty i cała masa interaktywnej zabawy i nauki. Poznamy tu sposoby sterowania i typy jednostek pływających, proces budowy statku i typy żagli. Nauczymy się tu sporo o właściwościach wody. Dowiemy się, co oznacza naprawdę praca na statku. Powalczymy z morskim żywiołem. Właśnie ta atrakcja była niesamowicie popularna wśród młodszych i starszych. Poczujemy prawdziwą siłę wiatru, a nawet wystąpimy w telewizyjnej prognozie pogody. Centrum przybliża nam rolę morza w życiu, gospodarce i podróżach. Poznanie całego centrum zajęło nam około 3 godzin. Polecam je z całego serca dla dużych i małych. Dawno nie bawiłam się tak świetnie w tego rodzaju miejscu. No i oczywiście w Szczecinie trzeba podejść pod pomnik paprykarza szczecińskiego. To w końcu jeden z symboli miasta. Paprykarz został opracowany w Szczecinie w latach 60., a inspiracją była potrawa z Afryki Zachodniej, której zasmakowali polscy marynarze i technolodzy. W Szczecinie również warto się przejść aleją żeglarzy, upamiętniającą różnych ludzi powiązanych z morzem i żeglarstwem. Aleje żeglarzy to plenerowa wystawa przybliżająca słynnych żeglarzy i kapitanów oraz pokazująca związek Szczecina z morzem. Znajdziemy ją na bulwarach szczecińskich w rejonie Mostu Długiego. Kolejnym punktem zwiedzania Szczecina jest Zamek Książąt Pomorskich. Ten renesansowy zamek jest usytuowany na wzgórzu zamkowym. Był on historyczną siedzibą rodu Gryfitów, którzy byli władcami Księstwa Pomorskiego od XII wieku do 1637 roku. Natomiast jeszcze wcześniej znajdował się tutaj gród słowiański. W swoim czasie była to jedna z najbardziej rozpoznawalnych rezydencji w północnej Europie. Niestety duża część zamku to powojenna rekonstrukcja. Za darmo możemy tutaj zwiedzić 2 dziedzińce, które są otwarte do późna wieczorem. Na dziedzińcu mniejszym, zwanym Mniczym, zobaczymy makietę zamku w skali 1:1000, wykonaną z brązu. Natomiast na dziedzińcu dużym znajduje się wieża zegarowa z ozdobnym barokowym zegarem. Zamek jest obecnie w częściowym remoncie, więc akurat tylko wybraliśmy się na wieżę, żeby zobaczyć widok z góry.
Jest ona obecnie czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Rozciąga się z niej wspaniały widok na Szczecin. No i oczywiście w Szczecinie trzeba spróbować pasztecika. Przeważnie występują wersje mięsne albo z pieczarkami, a ja mam tutaj pasztecik z ziemniaczkami. Fajnie chrupiący. To było dokładnie chyba z ziemniaczkami i serem. Bardzo fajne. Pasztecik za 8 zł kupiłam tutaj na dworcu. No troszeczkę tłusty i kaloryczny, ale nie powiem, że niesmaczny. Kolejną atrakcją w Szczecinie, którą zwiedziliśmy, były podziemne trasy. Niestety akurat tutaj w środku nie mogłam nagrywać, mogłam tylko zrobić zdjęcia, które akurat Wam mogę pokazać. Podziemne trasy to udostępnione do zwiedzania schrony z okresu II wojny światowej oraz schron przeciwatomowy z okresu zimnej wojny. Zwiedzanie odbywa się wzdłuż 3 tras następujących jedna po sobie. Jest to II wojna światowa, zimna wojna oraz życie w PRL. Te trasy są czynne tylko od godziny 11 do godziny 16. Bilety są sprzedawane najpóźniej o godzinie 15. Podziemne trasy znajdziemy tuż obok wejścia do dworca kolejowego w Szczecinie. I ostatnią atrakcją w czasie naszego pobytu w Szczecinie będzie rejs statkiem do portu i po jeziorze Dąbie. W Szczecinie mamy kilka możliwości rejsów. Niektóre odbywają się tylko do portu, a niektóre wypływają trochę dalej. Nam najciekawszą opcją wydawał się rejs przez rzekę Świętą aż na jezioro Dąbie o zachodzie słońca. Najpierw nasz statek przepływa tuż koło portu w Szczecinie. Port w Szczecinie razem z Świnoujskim portem tworzy największy kompleks portowy na południowym Bałtyku. Jest uznawany za port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Następnie płyniemy rzeką Świętą. A w końcu wypływamy na jezioro Dąbie. Jezioro Dąbie jest 4. co do wielkości jeziorem w Polsce i największym w województwie zachodniopomorskim. Dawniej jezioro stanowiło zatokę Zalewu Szczecińskiego, ale zostało odcięte przez deltę rzeki Iny. Jest ono położone w obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Odry. Dolina Dolnej Odry jest ostoją dla licznych gatunków ptaków podczas migracji lub zimowania. Mają tu również swoje miejsca lęgowe takie gatunki ptaków jak ochar, bąk, żuraw, zimorodek i bielik. Co ciekawe, bielik, zwany potocznie orłem, wcale tym orłem nie jest, gdyż należy do rodziny jastrzębiowatych. Niemniej na pewno jest on imponującym ptakiem, którego długość ciała wynosi do 90 cm, a rozpiętość skrzydeł osiąga nawet 240 cm. Muszę powiedzieć, że ten rejs bardzo mi się spodobał. Widoki były tutaj śliczne.
i gorąco Wam go polecam. I tutaj na Jeziorze Dąbie kończę tą relację i żegnam się z Wami. Jeśli Wam się film podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz skomentować. Do zobaczenia wkrótce!